Witam bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z serii Goście Mariusza. Ja nazywam się Mariusz Radosz, a moim dzisiejszym gościem jest dr Reinder Bruinsma, emerytowany pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Holandii. Studiował na wielu uczelniach, a doktorat obronił na Uniwersytecie Londyńskim. W latach 1995 do 2001 pełnił funkcję sekretarza Wydziału Transeuropejskiego, a w latach 2002-2007 był przewodniczącym Kościoła Adwentystów w Holandii. Jest autorem wielu artykułów, książek i mimo swoich 81 lat nadal podróżuje i prowadzi wiele wykładów w różnych krajach świata. Dzisiejszy wykład nosi tytuł Kto jest prawdziwym adwentystą? Tłumaczy Łukasz Muzyka. Dzięki, Łukasz, za Twoje poświęcenie i pracę. Zanim zaczniemy, pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że możemy się tak spotykać z odległości i budować się wzajemnie. Pobłogosław to spotkanie. Spraw, żebyśmy zostali tym zbudowani i żebyś Ty był uwielbiony. Amen. Reinder, I'm really glad that you accept my invitation and welcome to the lecture. Reinder, bardzo się cieszę, że zaakceptowałeś zaproszenie i zapraszamy. Well, thank you for inviting me. Dziękuję za zaproszenie. I look back with great pleasure on the times that I visited Poland at a time when I was working at a division. Spoglądam wstecz z wielką przyjemnością do czasów, kiedy było mi dane odwiedzać Polskę i kiedy pracowałem w wydziale. And I hope this presentation tonight will be of interest to many of you. I mam nadzieję, że prezentacja dzisiejszego wieczoru będzie interesująca dla wielu z Was. There may be things with which you agree and there may be things which you don't agree. Pojawią się rzeczy, z którymi możliwe, że się zgodzicie i takie, z którymi być może nie będziecie się zgadzać. But I hope it will build a picture of this topic that is of some use to you. Ale mam nadzieję, że zbuduje to pewien obraz rzeczy dla Was wartościowych. So I have entitled my presentation, Who is a Real Seventh-day Adventist? Zatytułowałem moją prezentację Kto jest prawdziwym adwentystą Dnia Siódmego? With the subtitle, The Dynamics of Our Adventist Christian Identity. Z podtytułem Dynamizm naszej adwentystycznej tożsamości. What is identity? Czym jest tożsamość? No, that's an important question. And then the next question is just as important. What is Adventist identity? To jest bardzo istotne pytanie, a kolejne jest równie istotne. Czym jest adwentystyczna tożsamość? What does it mean when I say that I am a Seventh-day Adventist? Co to oznacza, kiedy mówię, że jestem adwentystą Dnia Siódmego? And what does it mean when we call the church an Adventist church? I co to znaczy, że nazywamy Kościół Kościołem adwentystycznym? Then is there just one particular Adventist identity, or is there maybe a American, a European, and a Polish Adventist identity? Czy jest jedna tożsamość adwentystyczna, czy też może jest amerykańska, europejska, polska tożsamość adwentystyczna? And when we look at the world globally, I kiedy patrzymy globalnie na cały świat, is there a difference between the church in the northern hemisphere and the church in the southern hemisphere? czy istnieje różnica pomiędzy Kościołem na półkuli północnej i półkuli południowej? Has there been a development in our Adventist identity? Czy był rozwój w naszej tożsamości adwentystycznej? And if so, has that development been positive or has that development rather been negative? I czy ten rozwój był w dobrą, czy w złą stronę?
Some people say that we are going through a crisis in Adventism, a crisis in identity. Są tacy, którzy mówią, że przechodzimy teraz kryzys adwentystycznej tożsamości. That many are no longer clear what it means to really be a Seventh-day Adventist. Że wielu już nie wie dokładnie, co to oznacza być adwentystą. So these are some of the questions that we want to look at. Więc są to niektóre z pytań, na które dzisiaj będziemy patrzeć. Let's first look at a few definitions. Spójrzmy na początek na kilka definicji. The first definition is from somebody called Montserrat Cuberneau. Pierwsza definicja jest od kogoś o nazwisku Montserrat Cuberneau. And he says identity is a definition, an interpretation of who you are. On mówi, tożsamość definiuje, interpretuje, kim jesteś. It helps you to know where you are sociologically and psychologically. Pomaga zrozumieć, gdzie jesteś socjologicznie i psychologicznie. Another definition is from Jabri Fifiane. Inna definicja jest od Jabry Fifiane. And she says the social identity theory tells us that the identity of a person is not fixed, but it is a complex of characteristics that develops as the individual interacts with his social environment. I ona pisze, teoria tożsamości społecznej mówi nam, że tożsamość jednostki nie jest stała, ale jest zespołem cech, które rozwijają się w miarę interakcji jednostki z jej środowiskiem społecznym. So who we are is constantly evolving, is constantly emerging. Więc to, kim jesteśmy, cały czas ewoluuje, cały czas się zmienia. So we may not be quite the same person next year as we are today. Możemy nie być do końca tą samą osobą w przyszłym roku, jak jesteśmy w tym roku. It is indeed something that is complicated. Jest to w rzeczy samej coś dość skomplikowanego. Our identity has many different aspects. Nasza tożsamość ma wiele różnych aspektów. It has to do with our religious affiliation. Ma do czynienia z naszą przynależnością religijną. To what church or religion we belong makes a big difference in who we are. To, do którego kościoła czy religii należymy, sprawia dużą różnicę w tym, kim jesteśmy. Another factor is our gender, whether we are male or female or something else. Kolejnym czynnikiem jest nasza płeć, czy jesteśmy kobietą, mężczyzną, czy czymś innym. It makes a difference what ethnic origin we have. To, jakie mamy pochodzenie etniczne, ma znaczenie. And what race we belong to. Do jakiej należymy rasy. And of course, very important is also for most people what profession they have. I dla wielu ludzi też jest istotne to, jaki jest ich zawód. And some people are basically mostly defined by their hobby. A wiele ludzi definiuje ich przede wszystkim ich hobby, ich zainteresowanie. Klein Snodgrass, he is a evangelical author in the United States, wrote an interesting book, Who God Says You Are. Klein Snodgrass jest ewangelickim autorem w Stanach Zjednoczonych i napisał książkę Kim jesteś, że Bóg mówi. And he lists these different factors that are important, he says, for who we are, for our identity. I to są te czynniki, o których on mówi, że są istotne, które definiują, kim jesteśmy. First of all, it has to do with our body. Przede wszystkim dotyczy to naszego ciała. That has a great influence, he says, on the kind of person we are. Nasze ciało ma duży wpływ na to, jakim rodzajem osoby będziemy. And our past, what we have experienced in the years that are behind us, has to a large extent formed us.
Nasza przeszłość, nasze doświadczenia, przez które przeszliśmy, ma wpływ na to, jak jesteśmy uformowani. Our identity is affected by the friends that we have and the relationships. Nasza tożsamość jest zdefiniowana przez przyjaciół, jakich mamy, i nasze relacje. Whether we are a parent or whether we are single or a father, a mother. Czy jesteśmy rodzicem, czy też jesteśmy samotni, jesteśmy matką, ojcem. It is also influenced by the picture that we have of ourselves. How do we see ourselves? Jest również, wpływa na to też nasza samopercepcja, czyli to, jak widzimy siebie sami. And the commitments that we have. What are we really interested in? I nasze rzeczy, którym jesteśmy oddani, jakimi rzeczami się interesujemy. It is influenced by what we do, by our actions. Wpływa na to też to, co robimy, i nasze działania. And by the boundaries that we have established in our life. Oraz granice, które ustawiliśmy w naszym życiu. There are certain things that we will not do and there are other things that we will do. There are boundaries. Są pewne rzeczy, które będziemy robić, i rzeczy, których robić nie będziemy. Są granice. And we are influenced by all kinds of changes that happen constantly in our life. Jesteśmy również, mają na nas też wpływ wszystkie zmiany, które mają miejsce w naszym życiu. And by the plans that we have and the ambitions that we have. I nasze ambicje czy plany, które mamy. So he says there are lots of things that go into making us the kind of person that we are. I mówi, że wiele rzeczy mieści się w tym, co sprawia, że jesteśmy tym, kim jesteśmy. Well, we'll take it one step further and look at our religious identity. Zrobimy krok naprzód i spojrzymy na naszą tożsamość religijną. What are the factors that go into defining who we are in the religious area of our lives? Spojrzymy na to, jakie czynniki wpływają na to, kim jesteśmy w religijnej sferze naszego życia. First of all, people may be religious or non-religious. Po pierwsze, ludzie mogą być religijni bądź niereligijni. And when they are religious, that can be in all kinds of different degrees. A jeżeli są religijni, to też jest na wielu różnych poziomach. They can be very superficial, fakely religious, or they can be very spiritual. Mogą być bardzo powierzchownie religijni, albo bardzo tacy oddani, bardzo głęboko wierzący. And people may be Christian, they may be Islam, Muslim, or they may be agnostic or atheist. Możemy być chrześcijanami, muzułmanami, agnostykami czy ateistami. They can be very certain, or they may be plagued by doubt. Ludzie mogą być bardzo pewni swoich wierzeń, bądź też niepewni, pełni niepewności. Now, when they belong to a religion, to a church, where are they? Are they conservative or are they more liberal? Jeżeli należą do społeczności religijnej, czy są bardziej konserwatywni, czy bardziej liberalni? Is religion for people a dominant factor in their life, or is it just something that plays a secondary role? I czy religia ma w życiu ludzi dominującą rolę, czy jest też czymś drugorzędnym? And then there are people who are religious, but they're always in conflict with their church. I są ludzie, którzy są też religijni, ale w nieustającym konflikcie z Kościołem. We can make it a little bit more complicated yet. Możemy jeszcze bardziej to skomplikować. Because some people have a plural identity. Ponieważ niektórzy ludzie mają wieloraką tożsamość. We see that with many immigrant people, for instance. Obserwujemy to wśród wielu imigrantów. They come to live in a different country. Przyjeżdżają, aby mieszkać w innym kraju. But very often they retain their old nationality. Ale często zachowują swoją przynależność narodową.
Just last week, we saw here in the Netherlands that thousands of people from Turkey are voting in the presidential elections. W zeszłym tygodniu widzieliśmy w Holandii, czy tysiące osób z Turcji głosowało w wyborach prezydenckich w Turcji. They may have lived here for 10, 15 or 20 years, Mieszkają tutaj od 10, 15, 20 lat. but they are still Turkish citizens. Są wciąż tureckimi obywatelami. And they have this double loyalty to the Netherlands and to Turkey. I mają taką podwójną lojalność do Holandii i do Turcji. And there are many similar situations, I understand, most likely also in your country, in Poland, where people have loyalty to the Polish country, but also to the country where they come from. I myślę, że jest wiele sytuacji również w waszym kraju, w Polsce, gdzie są ludzie, którzy są lojalni wobec Polski, ale są też lojalni wobec kraju, z którego pochodzą. And then there is something with postmodern people. I jest też coś, co dotyczy ludzi postmodernistycznych. Now, we don't have the time to explain exactly what is modern and what is postmodern. Nie mamy wystarczająco czasu, żeby wyjaśniać, co to znaczy, żeby być modernistycznym i postmodernistycznym. But one thing that characterizes postmodern people is that they're often fragmented as far as their identity is concerned. Ale to, co często charakteryzuje, czy co często się przywołuje, kiedy się charakteryzuje człowieka postmodernistycznego, to to, że jego tożsamość jest rozbita. Jest w They wielu may live in different worlds. Mogą mieszkać, czy istnieją w różnych światach. The world of their family, the world of their church, the world of their business, where they work. Żyją w świecie swojej rodziny, swojego kościoła, czy tego miejsca, w którym są. And they may act and talk even differently depending on where they are. I mogą zachowywać się, mówić inaczej ze względu na miejsce, w którym się znajdują. Derrida is one of the most important postmodern philosophers. Derrida is one of the most important postmodern philosophers. I don't hear you anymore. Sorry, I didn't hear who is the most famous. Derrida, Jacques Derrida. Jacques Derrida jest najsłynniejszym postmodernistycznym filozofem. If somebody asked him, "How are you today?" Jeżeli ktoś zapyta go, jak się dzisiaj miewasz, he would ask another question, on what floor? On odpowie na to pytaniem, na którym Because piętrze. he compared his life with a house with different floors. Ponieważ on używa analogii, porównując swoje życie do budynku z wieloma piętrami. And so it depended on where he was in his house, that would determine the kind of answer that he would give. I to zależy od tego, w którym miejscu jest swojego domu. Odpowiedź będzie się różnić. You know that we have a Queen Maxima. Wy wiecie, że my mamy królową Maksimę w Holandii. She once was asked the question, what does it mean to be Dutch? Kiedyś zadano jej pytanie, co to znaczy być Holendrem? And then she answered, well, a Dutch person does not exist. It's always a mix. I ona odpowiedziała, nie istnieje coś takiego jak Holender. To jest za każdym razem pewna mieszanina. Of course, she is Argentinian by birth and then became the Queen of the Netherlands. Oczywiście ona z pochodzenia jest z Argentyny i wtedy dopiero ona została królową. But her Niderlandów. answer was not appreciated by everybody. I jej odpowiedź nie spodobała się wielu osobom. But it is a fact that we have many people who have a plural identity, whose identity goes in different directions. Ale to fakt, że mamy wiele osób, których tożsamość jest wieloraka, że idzie w różnych kierunkach. Now, with that as a background, we take a step further. I to mamy jako tło. I teraz pójdziemy o jeden krok dalej.
and we look at what it means to have an Adventist identity. I powiemy o tym, co to znaczy mieć tożsamość adwentystyczną. Well, traditionally, and I think that was true where I live, and that is true where you live, traditionally, people would identify very definitely as a Seventh-day Adventist. I tradycyjnie tu, gdzie ja mieszkam, ale myślę, że też tradycyjnie tu, gdzie mieszkacie wy, ludzie bardzo silnie identyfikowali się jako adwentyści. And they would explain that being an Adventist was having the truth. I oni często by, odpowiadając na pytanie, powiedzieli, że bycie adwentystą to posiadanie prawdy. And having this Adventist identity meant belonging to the remnant, to the rest. I posiadanie adwentystycznej tożsamości to przynależność do resztki, do tej pozostałości chrześcijaństwa. And being an Adventist meant that we had some very clear convictions. I bycie adwentystą oznaczało, że mamy bardzo jasne przekonania. In particular about the Sabbath and the second coming and the sanctuary. W szczególności jeśli chodzi o szabat, drugie przyjście czy sanktuarium. Having this Adventist identity meant pursuing a particular lifestyle. I posiadanie tej adwentystycznej tożsamości oznaczało prowadzenie pewnego stylu, określonego stylu życia. Not eating pork, not drinking wine. Nie jedzenie wieprzowiny, nie picie wina. And for some, being a vegetarian. A dla niektórych bycie wegetarianinem. And so being an Adventist was having the truth where other people, they belong to Babylon. They were wrong. I bycie adwentystą oznaczało posiadanie prawdy, a pozostali ludzie byli z Babilonu. This Adventist identity developed over in the course of our history. I tożsamość adwentystyczna rozwinęła się na przestrzeni naszej historii. In the first 50 or 60 years, Adventist theology developed. I przez pierwsze 50 czy 60 lat rozwinęła się nasza tożsamość adwentystyczna. For many of our members, it is not clear that it took time before the Adventist teachings were fully developed. I dla niektórych z naszych członków nie jest to oczywiste, że to zajęło jakiś czas, zanim nasze nauki się rozwinęły. But by 1890, 1900, things had been crystallized. Ale tak pomiędzy 1890 latami a początkiem XX wieku, 1900-letnich lat, te nauki się skrystalizowały. The basics were there, but then in different parts of the world, some developments went slower or faster or in a different way. Podstawy były ustabilizowane, ale w różnych częściach świata nauki rozwijały się szybciej, wolniej, czasami szły w różnych kierunkach. And that is true even today. I to jest prawdą również dzisiaj. We are united as Seventh-day Adventists all around the world. Jesteśmy zjednoczeni jako adwentyści Dnia Siódmego na całym świecie. But Adventism developed differently from California to Papua New Guinea. Ale adwentyzm rozwijał się nieco inaczej od Kalifornii do Papui Nowej Gwinei. And in many ways, European Adventism is not quite the same as American Adventism. I w pewnym sensie europejski adwentyzm nie jest taki sam jak adwentyzm amerykański. And there are some differences between Adventism in Western Europe and Central and Eastern Europe. I są pewne różnice pomiędzy adwentystami w zachodniej Europie, centralnej i wschodniej. So in this Adventist identity, there is much commonality, much that we have in common, but there is also diversity. I w świadomości, czy w tożsamości adwentystycznej jest bardzo dużo wspólnego, ale są też pewne różnice. We see when we look around the world, there is quite a bit of a polarization.
I niestety, jak patrzymy na świat, to zauważamy pewną dozę polaryzacji. You see Adventists who I would call modern, and you see Adventists whom I would call postmodern. I widzimy adwentystów, których nazwałbym modernistycznymi, i adwentystów, których można by nazwać postmodernistycznymi. In many European countries, we see a large percentage of immigrants that have come from elsewhere. W wielu europejskich krajach widzimy dużą liczbę imigrantów, którzy przybyli z innych krajów. You take, for instance, Great Britain. Ale weźmy na przykład Wielką Brytanię. There are about 40,000 Adventists in Great Britain. Jest około 40 000 adwentystów w Wielkiej Brytanii, but most of these 40,000 have come either from the former British colonies or from other countries in the world. ale większość z tych adwentystów przybyła czy to z byłych kolonii brytyjskich, bądź też innych części świata. In Greater London, that is London and the suburbs, the environment around London, W Londynie, czyli tej metropolii Londynu, która obejmuje miasto i przedmieścia londyńskie, there are about 8,000 Seventh-day Adventists. jest około 8 000 adwentystów. But there are maybe 100 that look somewhat like me. Ale wśród nich jest około 100, którzy wyglądają mniej więcej tak jak ja. The others have a darker skin. A pozostali mają ciemną skórę. We see something similar in a number of other countries. Widzimy podobne zjawisko w wielu innych krajach. When you go to Spain, Jeżeli wybierzemy się do Hiszpanii, there are probably more Adventists who were born in Romania than Adventists who were born in Spain. znajdziemy prawdopodobnie więcej adwentystów, którzy urodzili się w Rumunii, aniżeli w Hiszpanii. So there have been many immigrants who've come from elsewhere, from Europe, from Asia. Więc mamy wielu imigrantów, którzy przybyli czy to z innych europejskich. Nowadays, more and more come from not only Africa, but also South America. A dzisiaj przybywa więcej już nie tylko z Afryki, ale też z Ameryki Południowej. And they often bring with them an Adventist culture that has not quite developed in the same way as it has in Europe. I oni często przywożą ze sobą tożsamość adwentystyczną, która rozwinęła się w nieco inny sposób niż ta. And that results in quite a bit of tension in many places. I rezultat tego jest taki, że pojawia się napięcie w wielu miejscach. And people ask now, who is a real Adventist? I ludzie zaczynają zadawać pytanie, kto jest prawdziwym adwentystą? I mentioned modern Adventists and postmodern Adventists. I wspomniałem o modernistycznych adwentystach i postmodernistycznych adwentystach. Now let me try to just in a few words define a modern Adventist. I pozwólcie, że chociaż w kilku słowach spróbuję zdefiniować adwentystę modernistycznego. Or you might also call that person a traditional Adventist. Albo innymi słowy można by go nazwać tradycyjnym And adwentystą. this traditional Adventist believes in absolute truth and absolute certainty. I tradycyjny adwentysta, on wierzy w prawdy absolutne i z absolutną pewnością. And many of them will say, well, we have 28 fundamental beliefs and every belief is just as important as the other. I niektórzy z nich powiedzą, mamy 28 fundamentalnych zasad wiary i każda z nich jest tak ważna jak kolejna. And they often look to the past and say, well, what our pioneers believed, that was correct. I często będą patrzeć w przeszłość, na to, w co wierzyli nasi pionierzy i mówiąc, że to jest prawdziwe. How they explained the prophecies, that is how we should do it. To, w jaki sposób oni wyjaśnili proroctwa, powinniśmy robić to tak samo. They emphasize purity of doctrine. I kładą nacisk na czystość doktryny. And they are
anti-ecumenical. They say we are the true remnant church and we want to keep a distance to other churches. I są w swoim podejściu antyekumieniczni, mówiąc, że my jesteśmy resztką. They want unity in the church worldwide. Chcą jedności w Kościele na całym świecie. A strong organization and maintenance of rules and regulation. Silnej organizacji, która strzeże zasad i praw. That is the traditional, the modern Adventist. To jest tradycyjny, czy też modernistyczny adwentysta. But then there is the postmodern Adventist. Ale też mamy postmodernistycznego adwentysta. And we find them all over the world. Znajdujemy ich na całym świecie. And you probably have them in Poland. In fact, I'm sure you have them. I prawdopodobnie macie ich w Polsce. Właściwie to nawet jestem pewien. And maybe some of you who are listening now feel they are more traditional, and some may feel that they are more postmodern. I jak tu słuchacie, to prawdopodobnie część z was myśli, jestem bardziej tradycyjny, czy modernistyczny, czy też bardziej postmodernistyczny. And some are maybe like me. A niektórzy może są tacy bardziej jak ja. Partly traditional and partly postmodern. Częściowo tradycyjni, a częściowo postmodernistyczni. So what characterizes postmodern Seventh-day Adventists? Więc co charakteryzuje postmodernistycznych adwentystów? Maybe you can use the word progressive, or it's always difficult to put a label on something. Moglibyśmy spróbować użyć słowa progresywny. Zawsze ciężko jest użyć, czy tam przykleić komuś etykietę. They, in general, give more emphasis to community rather than doctrinal purity. I oni bardziej kładą nacisk na społeczność, aniżeli na czystość doktrynalną. They say it's important that you belong to the community, and then when you belong, you will also become interested in its doctrines. Oni twierdzą, że to jest bardzo istotne, żeby należeć do społeczności, a kiedy już należysz do społeczności, to wtedy będziesz zainteresowany tym, co ta społeczność ma do przekazania. And they feel that experience and spirituality is maybe more important than the small letter print of the doctrines. I oni mogą być przekonani o tym, że duchowość i doświadczenie może być ważniejsze, aniżeli to, co jest napisane w doktrynie małym drukiem. One of the things that we find with postmodern Adventists is that they have another view of authority. Kolejną rzeczą, którą obserwujemy wśród postmodernistycznych adwentystów, to, że mają inną percepcję autorytetu. They tend to be more critical maybe of the General Conference and the division. Są skłonni być bardziej krytyczni wobec władz Kościoła czy Generalnej Konferencji. And more critical with regard to the role of pastors, ministers. Bardziej krytyczni wobec roli pastorów. The pastor does not have authority because he has been appointed by the conference, but he has authority. He must earn the authority by his behavior, by his work. I pastor nie ma autorytetu, dlatego że została mu nadana przez Generalną Konferencję, ale ten autorytet na ten autorytet musi sobie zapracować. The traditional Adventist will often go to the church manual to see how things are to be done. Tradycyjni adwentyści często pójdą i sprawdzą w instrukcji, czy w prawie zborowym, jak rzeczy powinny się odbywać. The more postmodern, progressive Adventist will not pay so much attention to the church manual. Bardziej postmodernistyczni czy progresywni adwentyści nie będą aż tak wielkiej przywiązywać wagi do tego. And there is a difference in the way that church discipline is administered. Jest pewna różnica w tym, w jaki sposób dyscyplina jest utrzymywana. The traditional Adventist will go by the rules.
I the tradycyjny, non-progressive will take it case by case. tradycyjny adwentysta będzie powoływał się na prawo czy zasady, natomiast postmodernistyczny będzie starał się każdą sprawę rozpatrywać indywidualnie. But the postmodern Adventist, the progressive Adventist, will usually emphasize the role of the Holy Spirit more than a traditional one. I w takiej sytuacji postmodernistyczny adwentysta będzie kładł większy nacisk na rolę Ducha Świętego. And there are a number of other things that we note when we look at the progressive Seventh-day Adventist. Jest też wiele innych rzeczy, które możemy zauważyć, kiedy będziemy patrzeć na postmodernistycznych czy progresywnych adwentystów. And you see a number of things indicated here. Ale widzimy wiele rzeczy tutaj wspomnianych. There is a greater willingness to use materials that have come from a non-Adventist background. Jest większa skłonność do używania materiałów, które pochodzą nie ze środowisk adwentystycznych. A greater willingness to work with other denominations. Większa skłonność do tego, aby pracować z innymi denominacjami. A greater emphasis on the equality of male and female. Większy nacisk na równość między kobietami a mężczyznami. And so you see there are quite some differences between the traditional Adventist, the modern Adventist, and this progressive postmodern Adventist. Tak więc widzicie, że jest różnica między tradycyjnym czy modernistycznym adwentyzmem i tym postmodernistycznym czy progresywnym. So that leads me to the question, is the Adventist identity actually changing? I tu pojawia się pytanie, czy adwentystyczna tożsamość się zmienia? There is a widespread sense, I think, in many places around the world that the church is changing, and of course the world around us is changing as well. I jest pewne wrażenie na całym świecie, że świat się zmienia i zmienia się też Kościół. And rather than seeing ourselves as the remnant over and against all the others, I tak jak widzimy siebie jako resztkę pośród wszystkich innych, more and more Adventists see themselves as belonging to the Christians on one hand, and then there are the non-Christians on the other hand. ale coraz więcej adwentystów postrzega siebie jako tych należących do grupy chrześcijan, która jest tak jakby obok tych niechrześcijan. And for a long time we saw the Catholic Church as the great enemy. I przez długi czas widzieliśmy Kościół katolicki jako wielkiego wroga. But now we see that so many people are not religious at all. So we fear that maybe secularism is a greater enemy than are the other Christians who differ from us. Ale teraz widzimy wielu ludzi jako w ogóle niereligijnych. I postrzegamy ich jako wrogów. So are we together with other Christians, or are we still against other Christians? Więc czy jesteśmy razem z innymi chrześcijanami, czy też przeciwko innym chrześcijanom? Now these questions are asked in different countries by Seventh-day Adventists, but not everywhere to the same extent. I to pytanie pojawia się wśród wszystkich wszystkich adwentystów na całym świecie, ale nie w tym samym stopniu. And not all have experienced this change, this development in the same way. I nie wszyscy doświadczyli tej zmiany, tego rozwoju w tym samym stopniu. Before I say something more about this, I zanim powiem coś więcej na ten temat, let me just look at the aspect of how are we, the Adventists, seen by others around us. Pozwólcie, że spojrzymy, zanim przejdziemy do tego, pozwólcie, że spojrzymy na to, jak nas, adwentystów, widzą inni.
in particular by other Christians around us. a w szczególności inni chrześcijanie wokół nas. Now, this will differ from country to country. I to będzie różnić się z kraju do kraju. In the country where I live, the majority of the people had a Protestant background. Z krajów, z którego ja pochodzę, większość ludzi ma pochodzenie protestanckie. Whereas in your country, of course, the vast majority had a Catholic background and still has. A w waszym kraju większość ludzi ma pochodzenie katolickie i które wciąż jest katolickie. But when I look at how we were seen in the environment where I have been living, Ale kiedy spojrzę na środowisko, z którego ja pochodzę, w którym ja żyję, we Adventists were often accused of being legalists. my adwentyści często byliśmy oskarżani o bycie legalistami. Because we were looking at Old Testament laws and they said, well, maybe you are kind of Jews rather than Christians. Bo patrzymy na prawo starotestamentowe i niektórzy mówią, a może jesteście bardziej Żydami niż chrześcijanami. And when other people looked at us, they said, well, you people have no fun in life. I niektórzy ludzie patrząc na nas mówią, wy to nie macie żadnej przyjemności w życiu. If you cannot smoke, if you cannot drink, Jak nie możecie palić, pić, and then you have to pay 10% of your income. a jeszcze na domiar tego musicie oddawać 10% swojego dochodu. And you go to church on Sabbath. I musicie chodzić do kościoła w szabat. That is not very practical while the whole world has Sunday as its day of rest. To nie jest zbyt praktyczne, bo wszyscy pozostali mają niedzielę jako dzień odpoczynku. And they say you Adventists are very anti-gay, etc. And well, in society, I wy adwentyści, go ahead. i wy adwentyści jesteście bardzo przeciwni homoseksualizmowi. And so many people who look at us from the outside ask the question, where in Adventism is the concept of grace? I niektórzy, którzy patrzą na adwentyzm z zewnątrz, pytają się, no to gdzie w tym adwentyzmie jest łaska? Now, when you look at these accusations, do they have a point? Kiedy patrzycie na te oskarżenia, czy Is there one some mogą truth przyznać in what rację? people are saying about us? Czy jest prawda w tym, co ludzie mówią o nas? Well, we must admit that in early Adventism, we were often legalistic. Musimy przyznać, że we wczesnych okresach adwentyzmu często byliśmy legalistyczni, But we had to defend ourselves against all kinds of accusations. ale musieliśmy bronić się przed wieloma rodzajami oskarżeń. People believed in God, people went to church, etc. But we had to talk about the Sabbath, about the law of Moses, etc. Ludzie chodzili do kościoła, ale musieliśmy mówić o szabacie, o prawie mojżeszowym. Around 1888, there was a change in our attitude towards the law. Około roku 1888 roku było pewien przełom w naszym podejściu do prawa. And there was a greater emphasis on grace. Wtedy został położony większy nacisk na rolę łaski. And righteousness by faith rather than righteousness by works. Znaczy righteousness to jest sprawiedliwość. Jak? Sprawiedliwość przez łaskę. Sprawiedliwość przez wiarę, a nie sprawiedliwość z uczynków. Okay, but there still was a lot of legalism. Ale wciąż było dużo legalizmu. And sometimes the compilations that were made of the books by Mrs. White also, they had lots of things that people had to do or things that people should not do. And that for some strengthened also this idea of legalism. I kiedy były robione kompilacje prac Ellen White,
to często pojawiało się tam dużo wzmianek o tym, co powinno się robić, czego nie, i to dawało takie dodatkowe paliwo. It has remained in many places around the world a problem that we trust our own works rather than the grace of God. I w wielu miejscach na świecie to wciąż pozostaje problemem, że my mamy większe zaufanie dla naszej pracy czy naszych działań, dobrych uczynków, aniżeli łaski Bożej. And for many people outside of our church, there is still the perception that Adventists are a religion. Adventism is a religion of rules. I wśród wielu ludzi na całym świecie wciąż panuje przekonanie, że adwentyzm jest to religia zasad. And that is very unfortunate. I to jest bardzo niefortunne. Because I believe Adventism should be known as a religion of grace. Bo uważam, że adwentyzm powinien być znany jako religia łaski. Because that is the foundation of who we are. Ponieważ jest to fundamentem tego, kim jesteśmy. Whatever we are, our identity is first of all that we are children of God. I gdziekolwiek nie jesteśmy, to nasza tożsamość opiera się na tym, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. We may have different ethnicity, different nationality. Możemy mieć różne pochodzenie etniczne, różne narodowości. Different culture or whatever. Różne kultury, a inne rzeczy. But we are all children of God. Ale wciąż jesteśmy dziećmi Bożymi. That is the basis. God loved us. To jest podstawa. Bóg kochał nas. Czy kocha before nas. we loved him. Kochał nas, zanim my Go pokochaliśmy. And our religion is, yes, characterized by obedience, but also by commitment and love. I tak, nasza religia jest charakteryzowana tym, że jesteśmy posłuszni, ale również, że jesteśmy oddani i jest miłość. Underneath everything there is grace. Ponieważ podstawą wszystkiego jest łaska. So then, a więc, who is a genuine Seventh-day Adventist? To jest przy prawdziwym adwentystą Dnia Siódmego. Well, which factors should we consider? Jakie czynniki powinniśmy wziąć pod uwagę? I think a true Seventh-day Adventist will value the key Christian doctrines. Myślę, że prawdziwy adwentysta będzie miał, czy uważał za ważne, czy takie istotne, prawdziwe chrześcijańskie zasady. We have many Christian doctrines and values in common with other Christians, and that's important. Mamy wiele chrześcijańskich wartości wspólnych z innymi chrześcijanami. A genuine Seventh-day Adventist will also respond positively to the key Adventist doctrines. I prawdziwy adwentysta będzie pozytywnie reagował na kluczowe adwentystyczne wartości. Doctrines that may not be found in the most Christian churches. Doktryny, które mogą nie znaleźć się w większości kościołów chrześcijańskich. And a genuine Seventh-day Adventist will have an Adventist lifestyle. I prawdziwy adwentysta będzie miał coś, co możemy nazwać adwentystycznym stylem życia. And will be an active member of the Adventist community. I będzie czynnym członkiem społeczności adwentystycznej. This raises the question then, am I a genuine Adventist? Are you a genuine Adventist? I tutaj pojawia się pytanie, czy ja jestem prawdziwym adwentystą, czy ty jesteś prawdziwym adwentystą? Who makes that judgment? Kto powinien dokonać tego sądu? Is it the General Conference that determines who is a good Adventist and who is not?
Czy zajmuje się tym Generalna Konferencja, żeby ocenić, kto jest, a kto nie jest prawdziwym adwentystą? Certainly, the General Conference, the organization of the church plays a role. Jakby nie patrzeć, oczywiście organizacja czy Generalna Konferencja ma tutaj do odegrania And that swoją is rolę. true also for the union and for the conferences. I to też dotyczy Unii czy diecezji. But I am happy that we have a church, a denomination, where the local church determines who can be a member and who cannot be a member. Ale ja cieszę się, że jestem członkiem Kościoła, gdzie to lokalny Kościół decyduje, kto może, a kto nie może być jego członkiem. Of course, there are principles that have been established, Oczywiście są pryncypia, czy but główne the zasady, local church votes us into membership or determines that we can no longer be a member. ale to lokalny Kościół decyduje, że zostajemy przyjęci do Kościoła lub też nie możemy być już And między the local church determines whether we can hold an office in the local church. I to lokalny Kościół decyduje, czy możemy mieć jakąś rolę. But of course, there's also our own feeling, our own. Do we really sense that we are a member of the church, that we Ale- belong? Ale również jest nasze własne odczucie. To, czy czujemy się, że należymy do Kościoła. There is a certain danger. Pojawia się tu pewne niebezpieczeństwo. Adventism has moved in most countries from being a cult or a sect to being a denomination, a church. W wielu krajach adwentyzm przeszedł od niejako takiej sekty do bycia kościołem czy odłamem chrześcijaństwa. And more we are recognized as and respected as Christians. I coraz bardziej jesteśmy rozpoznawani jako chrześcijanie, czy szanowani jako chrześcijanie. But it seems that in some places in the world we are going back to being a cult or a sect. Ale zdaje się, że w wielu miejscach na świecie idziemy z powrotem w kierunku bycia postrzeganymi jako sekta. And one of the reasons for that is that we are increasingly fundamentalistic in our interpretation of the Bible, in publications, etc. I jednym z powodów jest to, że jesteśmy fundamentalistyczni w naszej interpretacji Biblii. So I think that is a danger that our church has to watch for. Myślę, że to jest ryzyko, z którym nasz Kościół musi się zmierzyć. I read a statement by a Belgian Roman Catholic cardinal not too long ago. Czytałem oświadczenie pewnego kardynała rzymskokatolickiego ostatnio. And well, you can read the statement that is here on the screen for yourself. Możecie przeczytać to oświadczenie, które tutaj jest na ekranie. But he calls for a certain amount of freedom. Ale on wzywa pewnej dozy wolności, Where people do not judge one another. aby ludzie nie oceniali się wzajemnie. Please read it. Where you can state your opinion without being judged by others. Gdzie możesz przedstawić swoje opinie bez bycia ocenionym. But I do not want to end with a statement from a cardinal. Ale ja nie chcę kończyć na oświadczeniu od kardynała. But I will end with a statement from a recognized Seventh-day Adventist theologian. Ale chciałbym skończyć na oświadczeniu teologa adwentystycznego. Professor Guy is an emeritus professor at La Sierra University in California. Profesor Guy jest profesorem emeritusem Uniwersytetu La Sierra w Kalifornii. And he has written many different books.
Napisał wiele różnych książek. And in one of his books, he speaks about what he believes is a true Seventh-day Adventist. I w jednej z książek pisze o tym, co on uważa za to definicję prawdziwego adwentysty. He says a real Adventist is open to present truth. On pisze, że prawdziwy adwentysta jest otwarty na obecną prawdę. That means that he will be trying to connect his faith with living in today's world. Że będzie próbował łączyć wiarę z życiem w obecnym świecie. So not just hanging on to ideas that were current in the church 100 years ago, Nie po prostu trzymaniem się idei, które były obecne w Kościele 100 lat wcześniej, but asking the question, how does what we believe connect with life in 2023? ale zadawaniem pytania, jak to, w co wierzymy, ma się do tego, jak życie wygląda w 2023 roku. True Seventh-day Adventist will be interested and will support the doctrines of the church, Prawdziwy adwentysta będzie wspierał doktryny Kościoła, but has God's universal love at the center of her thinking. ale ma Bożą, uniwersalną miłość w centrum swojego myślenia. For a true Seventh-day Adventist, the Sabbath remains a very crucial element of our message for this world. Dla prawdziwego adwentysty szabat wciąż jest kluczową rzeczą, która jest taką wieścią, którą przekazujemy światu. As is also the second coming of Jesus Christ. We live in a world without hope, and that is the hope for this world. Jak również drugie przyjście Jezusa. Żyjemy w świecie bez nadziei i to jest nadzieja, którą możemy mieć w tym życiu. And he says that a genuine Seventh-day Adventist subscribes to the multidimensionality of human well-being. I mówi też, że prawdziwy adwentysta podpisuje się pod wielowymiarowością ludzkiego dobrostanu. That means for him or for her, the issue of health is important. Więc dla niego czy dla niej sprawa zdrowia jest bardzo istotna. The issue of being stewards in today's world. The issue of being Stewardship. To zagadnienie bycia stewardem czy szafarzem jest bardzo istotne. The genuine Adventist will not just look at the past, Prawdziwy adwentysta nie będzie patrzył jedynie na przeszłość. if you only look at the past, then the church becomes a museum. Jeżeli patrzysz tylko na przeszłość, to Kościół staje się muzeum. But the past is important, and we must remember where we have come from. Ale przeszłość jest bardzo istotna. Musimy pamiętać, skąd przyszliśmy. We must be inspired by what was good in our past, Musimy inspirować się tym wszystkim, co było dobre w and naszej we przeszłości. must move away from what was not so good. I musimy odchodzić od rzeczy, które dobre nie były. And a true Seventh-day Adventist does not stand alone in his faith. I prawdziwy adwentysta nie jest osamotniony w swojej wierze, But he wants to be a member of an Adventist community ale chce być członkiem społeczności adwentystycznej and will want to play an active role in that community. i chciałby grać czynną rolę w tej społeczności. So that's what I wanted to share with you about Adventist identity. Więc to jest to, czym chciałem się z wami podzielić w odniesieniu do adwentystycznej tożsamości. When some people ask my mother, what are you? Kiedy niektórzy pytają moją mamę, kim jesteś? She would only have one answer. Ona miałaby tylko jedną odpowiedź. I'm a Seventh-day Adventist. Jestem adwentystą Dnia Siódmego. When people ask me, what are you? My answer is a bit more complicated. Kiedy ludzie pytają mnie, moja odpowiedź jest nieco bardziej skomplikowana. Yes, I'm a Seventh-day Adventist believer. Tak, jestem
adwentystą Dnia Siódmego. but I'm also a man, I'm a father, I'm a Ale, husband, ale również jestem mężczyzną, jestem ojcem, jestem I'm a mężem, theologian. jestem teologiem. I live in a particular country, in a particular city. I have certain hobbies. Mieszkam w określonym kraju, w określonym mieście, mam swoje zainteresowania. That makes who I am. But Adventism, my faith, remains a very important part of that identity. I to definiuje, kim jestem, ale adwentyzm definiuje bardzo istotną część tego, kim jestem. And then we have looked at what is a real Adventist. Is that somebody who is very traditional, or is that somebody who is very progressive in his thinking? I patrzyliśmy na to, czy prawdziwy adwentysta jest konserwatywny, czy progresywny w swoim myśleniu. I would warn you against using those words too much. I ostrzegłbym przed nadużywaniem tych słów. We are all in different places in our spiritual development. Jesteśmy w różnych miejscach naszego rozwoju duchowego. And I would recommend that you look at that list that is provided by Dr. Guy. I zachęcam, żebyście patrzyli na tą listę, którą mieliśmy od profesora Gaya. We have given a good summary of what it is to be a genuine Seventh-day Adventist in 2023. Myślę, że on zrobił dobre podsumowanie tego, co to znaczy być adwentystą Dnia Siódmego w 2023 roku. Thank you. Dziękuję. Bardzo dziękuję za wykład. Thank you very much for the lecture. Ciekawe spostrzeżenia. Ale mam interesting, yeah, there's interesting thoughts, but I have questions. Jesteś z Holandii, gdzie myślę, że nie tylko w Europie, ale w ogóle na świecie, z naszego polskiego punktu widzenia, Holandia jest krajem bardzo liberalnym. You're from the Netherlands, and I can probably say that, when we compare Netherlands to the rest of the world, especially from our Polish vantage point, the Netherlands are very, very liberal country. I to też ma wpływ na pewno na Kościół adwentystyczny, tak jak katolicyzm ma duży wpływ na Kościół adwentystyczny w Polsce. And that probably has strong influence on Adventist Church there, such as the Catholic Church has big influence on the church, the Adventist Church in Poland. I ciekawy jestem, bo to, co przedstawiłeś, w jakimś sensie pokazuje kierunek, w którym będzie też szedł polski adwentyzm. And I'm curious because what you seem to be showing it seems to be defining direction in which also Polish church seem to be going. I pojawia się tutaj takie pytanie. So that begs the question. Że tutaj adwentyzm progresywny, czy też postmodernistyczny, to już nie jest adwentyzm, tylko jakiś ekumeniczno-pentakostalny wykwit, który cieszy się, że nie różni się zasadniczym od całej reszty. So Adventism, the progressive Adventism or postmodernism Adventism, it's not Adventism. It is some ecumenical, Pentecostal, how do you say, creation that is it's enjoying, or it's happy not to be any different from all the rest. Mm-hmm. Okay. Yes, there is, I suppose, a difference. Well, there certainly is a difference between society, Polish society and Dutch society, and there is a difference between the Polish church and the Dutch church.
Tak, oczywiście jest różnica pomiędzy polskim społeczeństwem a holenderskim społeczeństwem, polskim a holenderskim kościołem. But I do not think that it is true that the Netherlands society and the Netherlands church are so very liberal. Ale nie wydaje mi się, że społeczeństwo niderlandzkie, czy też niderlandzki kościół jest faktycznie tak bardzo liberalny. I know that the Adventist church in my country is seen by many as being quite liberal. Zdaję sobie sprawę z tego, że kościół w moim kraju może być odbierany jako liberalny. And I am probably myself seen by quite a few people as somebody who is a little too liberal. I ja również mogę być postrzegany przez niektórych ludzi jako ktoś nieco zbyt liberalny. But I can assure you there is a great diversity in that society. Ale zapewniam was, że jest wielka różnorodność w There holenderskim. is a large segment of society that is very conservative, and yes, there is also a segment of society that is more progressive and liberal. Jest część społeczeństwa bardzo konserwatywna, ale jest też część społeczeństwa niezwykle liberalna. Now, the Adventist Church has moved certainly in the last 10-15 years in a direction of becoming more conservative. I Kościół adwentystyczny w Holandii z pewnością w ostatnich 10-15 latach poszedł w kierunku konserwatywnym. And one of the reasons has been the number of people who have come from other countries to the Netherlands. I powodem tego jest oczywiście duża liczba osób, które przybyły do Holandii z innych krajów. Mm-hmm. So that's one point. So let's be careful not, I do not know the situation in Poland sufficiently to say you are this or you are that. I to jest pierwsza rzecz. I też chciałbym, żebyśmy może nie generalizowali, chyba tak to chodzi o to myśl, dlatego że ja też nie wiem, nie mam pełnej wiedzy, jak sytuacja wygląda w polskim społeczeństwie. But I think I have been sufficiently around many countries in the world to know that everywhere in the Seventh-day Adventist Church you have diversity. Ale wydaje mi się, że byłem w wielu krajach na świecie na tyle, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że wszędzie jest różnorodność. And so that I think would be true for you in Poland as well. I myślę, że to też byłoby prawdziwe stwierdzenie u was w Polsce. Then, secondly, if I may, I think we should be careful to say people are this, and if not, they are there. Most people are a mix. I myślę, że jako drugą rzecz to chciałem powiedzieć, że musimy być ostrożni, żeby może nie mówić, że jeśli jacyś ludzie nie są tacy, to są tacy. I know many people who maybe are liberal in their theology, but very conservative in the way they live. Znam ludzi, którzy są bardzo liberalni w swojej teologii, ale niezwykle konserwatywni w tym, jak żyją. And I also know people who are very conservative in their theology, but are not very conservative in the way they live. I znam takich, którzy są bardzo konserwatywni w swojej teologii, ale niezbyt konserwatywni w tym, jak się prowadzą. So most of us are a mix of different elements. Więc większość z nas to taka mieszanka wielu czynników. I may be liberal or progressive with regard to some elements of doctrine, but not to many others. Więc ja mogę być liberalny bądź progresywny w stosunku do niektórych rzeczy, ale nie wszystkich. So, and let's not too easily say, well, people who are more progressive, they really want a church that is no different from other churches.
I też nie mówmy od razu, że osoby, które są progresywne, od razu chcą mieć kościół, który będzie się różnił od innych. I think that is not a fair description. Myślę, że nie jest to nie oddaje to sprawiedliwie tego, jak to wygląda. Okej, dziękuję. Wspominałeś o kluczowych, że jedną z cech charakterystycznych adwentysty jest to, że zachowuje kluczowe zasady Kościoła Adwentystów. You have mentioned that what characterizes Adventism is that it adheres to certain key principles of Adventism. Kiedy ja zastanawiałem się nad przystąpieniem do Kościoła Adwentystów, When I was considering joining Adventist Church, a ponieważ jestem informatykiem, więc myślę zero-jedynkowo, and because I am the IT specialist, I tend to think in a binary way. Wziąłem po prostu zasady Kościoła i odhaczyłem. Zgadzam się, czy się nie zgadzam. And I took the rules of the church or the principles of the church, and I went through them and I checkmarked them if I agree. I też, no i wtedy podjąłem decyzję. And only then I made my decision. A czy kluczowe dla ciebie oznaczają te właśnie zasady, które wyznajemy podczas chrztu, czy kluczowe to tylko pewne, powiedzmy, 4-5? So would you consider a key principles to be those that we read during the baptism, or maybe 4 or 5 others, or like other list? Well, that is a question and there are many other questions behind that. To jest pytanie, a za nim kryje się kilka innych pytań. You know, we have 28 fundamental beliefs. Mamy 28 fundamentalnych zasad. When I was baptized, we had 22 fundamental beliefs. Kiedy ja się chrzciłem, były 22. So there were a number of beliefs that were not important enough then to be in the list. Więc kiedy ja się chrzciłem, to były zasady, które nie były aż na tyle ważne, żeby się na tej liście znaleźć. So how many must we have? 22 or 28? Więc ile powinniśmy mieć? 22 czy 28? Well, I would hope that we will not add on and add on and add on in the future. Mam nadzieję, że nie będziemy w przyszłości tylko ich dodawać. Because when you say that issues are fundamental, bo kiedy mówisz, że coś jest fundamentalne, not everything is fundamental. To okazuje się, że nie wszystko jest fundamentalne. And I would say that some of these fundamentals are more fundamental than some others. I mógłbym powiedzieć, że z tych fundamentalnych zasad niektóre są bardziej fundamentalne niż inne. But sometimes we treat those that are not so fundamental as if they were the most important ones. Ale czasami mamy skłonność, żeby traktować te, które nie są aż tak fundamentalne, żeby były bardziej fundamentalne niż te bardziej fundamentalne. If next week I would be seen somewhere in the village where I live by another Seventh-day Adventist, I would be seen smoking a cigar. Jeżeli w przyszłym tygodniu w wiosce, w której mieszkam, inny adwentysta zobaczy mnie, kiedy palę cygaro, and the union leaders would hear about that, i władze decyzji o tym usłyszą, I might lose my credentials as a pastor. Mogę stracić moje uprawnienia jako pastor. Because Adventist pastors don't smoke. Ponieważ pastorzy adwentowi nie palą. If I tomorrow were to preach a sermon, I'm preaching tomorrow morning, if my sermon tomorrow morning would be on the Trinity.
Ja mam jutro kazanie i jeżeli moje kazanie jest na temat Trójcy and I would tell the people that I do not believe in the Trinity, i ja powiedziałbym ludziom, że nie wierzę w Trójcę and that would be reported to the union leaders, i to zostałoby przekazane liderom Unii, then maybe the union president would call me and say, look, you must be a little bit more careful. to wtedy prezydent Unii by do mnie zadzwonił i powiedział: słuchaj, ty musisz być trochę bardziej ostrożny. So, we have different opinions maybe, but don't preach about it, because that gives trouble. Bo możemy mieć różne opinie na ten temat, ale nie miej kazań na ten temat, bo to... Now, what is more important, the doctrine of the Trinity or the idea that we don't smoke? Co jest więc bardziej ważne? Koncept Trójcy, czy to, że nie palimy? I think there's quite a bit of difference. I ja uważam, że jest pewna istotna różnica. But sometimes we treat what is most important as something that is less important. Ale czasami traktujemy to, co jest bardziej czy mniej istotne, jakby było bardziej istotne. So yes, I think that we ask people to whether they agree with the doctrine of the church. I tak, uważam, że jako Kościół my powinniśmy pytać ludzi, czy wierzą w zasady, którymi kierujemy się jako Kościół. Many people do not understand all doctrines and we baptize them anyway. Niektórzy ludzie nie rozumieją wszystkich doktryn, ale i tak ich chrzcimy. So yes, it is important to I'm not saying doctrines are unimportant, but the situation is a little bit more complicated than yes or no. Ja oczywiście nie mówię, że doktryny nie są ważne. Chciałem tylko powiedzieć, że to jest odpowiedź na to pytanie jest nieco bardziej skomplikowana niż tylko tak albo nie. Okej, dziękuję, ale mam nadzieję, że nie będziesz palił tego cygara. Thank you, but I do hope that you won't actually smoke a cigar. There's no danger that I will start doing that. No. Nie ma takiego niebezpieczeństwa, że zacznę palić. Przedstawiłeś kwestię sekty i kościoła. You have talked about the issue of perception of a cult or a church. Czy nie lepiej zostać mimo wszystko sektą, ale z twardymi zasadami, niż kościołem, który będzie tylko może lepiej postrzegany przez innych, ale rezygnuje z pewnych zasad? Wouldn't it be fair to say that it would be better to remain a sect that has core beliefs that it sticks to, rather than a church that is not very convicted of principles? Yeah. There, I think you have an important point. Tak, myślę, że tutaj dotknąłeś istotnej kwestii. And of course, the label of sect or cult or church can be very precise. Tak, wydaje mi się, że tutaj etykieta sekty, kultu, kościoła może być nieco nieprecyzyjna. So it's important that we are a movement, an organization that knows where it wants to go. Myślę, że to jest istotne, żebyśmy byli organizacją, która wie, w którym kierunku podąża. It is important, I think, that we try to maybe to redefine our relationship to other churches and to other religious bodies. Myślę, że to jest ważne, żebyśmy byli w stanie redefiniować naszą relację z innymi ciałami, innymi kościołami. Because times have changed. Ponieważ czasy się zmieniły. Now, in the Netherlands,
about 30% of the population used to be Roman Catholic. W Niderlandach 13% społeczeństwa było katolikami. Today that is becoming much lower. Dzisiaj jest to znacznie mniej. In Diocese of Utrecht, there were about 250 parishes, local churches. W diecezji Utrecht było 250 diecezji Kościoła katolickiego. There are now less than 50. Jest teraz mniej niż 50. The Protestant churches are also losing members. Kościoły protestanckie również tracą członków. And so the great danger now is not coming from other Christians, but is coming from non-Christians. Dzisiaj zagrożenie idzie nie od strony innych chrześcijan, ale od niechrześcijan. And I think that makes a major difference as to how we relate to other Christians. I myślę, że to przekłada się na różnicę, z jaką my odnosimy się do innych chrześcijan. We are different, we must remain different. Jesteśmy inni i powinniśmy zostać inni. But we have, we are together against the non-Christian world. Ale razem powinniśmy być zjednoczeni przeciwko niechrześcijańskiemu światu. Now, situations differ from country to country. I sytuacja jest inna w zależności od kraju. One of the things that I think is a real danger in what we as church are planning to do is the massive distribution of the book The Great Controversy. I myślę, że jedna z rzeczy, która może być niebezpieczna w naszym Kościele, to to, że planujemy jako Kościół masową dystrybucję książki Wielki Bój. If we do that in the Netherlands at a large scale, people will say, you are a cult. Jeżeli zrobimy to w Holandii na dużą skalę, ludzie powiedzą, jesteście sektą. It will cause enormous amount of problems if we do that. Sprawi to ogromną ilość programów, jeżeli to Now, zrobimy. That may not be the case in Poland. To może nie być tak samo w At Polsce. least to a different degree. Może w innym stopniu. It is that because the world is just different than it was 50 years ago. We need to be careful. Tak jest, with bo that świat jest inny niż było to 50 lat temu. Musimy być ostrożni. Okej. No, za kolportaż książki na stoisku Wielki Bój o mało co nie zostałem pobity przez dużą grupę młodych ludzi. Yeah, myself for colporting the book of Great Controversy, I almost was beaten up by a group of people. A pewnego razu też zostałem aresztowany, wylądowałem w więzieniu. And one time I was arrested and ended up in jail. Okay. Okej. To jeszcze tutaj pytanie od jednego z naszych widzów. And we have one more question from one of our viewers. Dlaczego otwarte kościoły na Zachodzie, które mówią dużo o łasce i miłości, tak dramatycznie tracą wyznawców? Why do open churches, or so-called open churches in the West, that talk much about the grace and love, so at such dramatical rate are losing their members? Well, I don't know that statement is true. Nie wiem, czy to określenie, czy to stwierdzenie jest prawdziwe. In fact, I see the opposite in many places. Właściwie to widzę, że jest dokładnie odwrotnie w wielu miejscach. You know, the question that we have is how do we reach other people with our message? Pytanie brzmi, jak my możemy dotrzeć do ludzi z naszym przesłaniem? And public evangelism in the traditional sense in most places no longer works. Publiczny ewangelizm w tym tradycyjnym znaczeniu w wielu miejscach już nie działa.
teaching a class at Friedensau University last week, Uczyłem na uniwersytecie w zeszłym tygodniu and I had some Ghanaian students in my class. Miałem studentów z Gany w mojej grupie. And I asked them, does public evangelism still work in your country? I zapytałem ich, czy publiczna ewangelizacja wciąż działa w waszym kraju? Not in the big cities. There it no longer works. Nie w dużych miastach. Tam już nie działa. But in many of the Western countries, that is something that just is something of the past. W wielu krajach Zachodu to jest coś, co jest rzeczą z przeszłości. We try, the media, we try the social media, but we still haven't found the answer, Próbujemy mediów. Sorry. Próbujemy mediów społecznościowych, ale wciąż nie udało nam się znaleźć odpowiedzi. I preach almost every Sabbath. Ja mam kazania praktycznie w każdy szabat. And sometimes I come in churches and I sense this is a climate where I would not want to be a member. I jestem czasem w kościołach, gdzie odczuwam, że to jest miejsce, gdzie ja nie chciałbym być członkiem. But I also come in churches where which are a real community. Ale też trafiam do kościołów, które są prawdziwymi społecznościami. And there you find that from time to time people just walk into the church and they come, have a look, and they come back next week because this is the kind of community where they feel well. Ale są takie miejsca, gdzie przychodzą ludzie, rozglądają się, pobędą, a później przychodzą w kolejny szabat, dlatego że to jest miejsce, gdzie czują się dobrze. So, what's his name? Let's see. Richard Rice, yeah, that's his name. Richard Rice wrote a book, Belonging Before Believing. I don't know whether you've seen that book. Richard Rice He is a professor at Loma Linda University. Jest profesorem na Loma Linda University i on napisał książkę przynależność przed wiarą, czy zanim wiara jest. Czyli najpierw przynależność, potem wiara. And he says in the past you had evangelism, somebody became convinced, went to church and then became integrated in the church. I w przyszłości było tak, że był ewangelizm, ktoś wierzył i przychodził do kościoła. But he says in the Western world that does not work anymore. Ale powiedział, że w świecie zachodnim to już nie działa. But people will come to the church and if they feel that they are safe, if they feel that this is the kind of group that they want to belong to, then they will gradually become interested in what this group teaches and they will become believers. Ale są jak ludzie na zachodzie, jak ludzie przychodzą, jeżeli to jest miejsce, gdzie czują się bezpiecznie, to zaczynają, prawda, uczyć się tego, co ten Kościół naucza. That process often takes a long time. Ten proces często zajmuje długi czas. Now, I'm sure that in Poland it takes a lot longer for a person to become a member than was the case 20 years ago. Myślę, że w Polsce znacznie dłużej zajmuje, zanim ktoś zostanie członkiem Kościoła, niż miało to miejsce 20 lat temu. In most places it takes years rather than months. W wielu miejscach to są lata, raczej niż miesiące. Okej, dziękuję. Nasz czas już kończy się. To jeszcze jedno pytanie takie na koniec. We were coming to an end of our time slot, but I still have one final question. Kościół w Polsce nieuchronnie zmierza w kierunku modelu kościołów na Zachodzie. The Polish church inevitably is following footsteps of Western churches.
I ta zmiana nawet następuje szybciej, niż byśmy tego chcieli. And that transformation is occurring faster than we would even hope for. I jak na to powinniśmy się przygotować, żeby uniknąć błędów, albo żeby zrobić ich jak najmniej? What should we do to avoid problems? Protect ourselves from errors. Well, you cannot avoid problems. No i nie możesz uniknąć problemów. And in fact, a church where there are no problems, that is not a very lively church. I kościół, w którym nie ma problemów, to nie jest kościół, który tętni życiem. But I mean more errors than Yeah, I know. problems. Mówię bardziej... Aha, Yeah. okay. Well, I think the most important thing is that when you look at what is happening elsewhere, you look critically and say there are some things that are good and that we must adopt. There are some things that we must not adopt, and we must be clear about that. Kiedy patrzysz naokoło i widzisz kościoły, które się zmieniają, i to widzisz, że to są rzeczy, które są dobre i to są rzeczy, które powinniśmy adoptować, a to są rzeczy, które nie są dobre i tych powinniśmy unikać. That is the whole issue also of modern and postmodern. To jest ten cały problem związany z modernizmem i postmodernizmem. It is not yes and no. To nie jest tak, że to jest tak lub nie. There are certain things in the postmodern outlook that are good. Są pewne rzeczy, które w postmodernizmie są dobre, But there are certain things in the postmodern outlook that are destructive of the gospel. ale są pewne rzeczy w postmodernizmie, które są destrukcyjne dla Ewangelii. So we must judge and maintain balance and take what is good, and it is, I think, most important that you create a situation in the church where you can dialogue with one another. Więc powinniśmy trzymać równowagę, zachowywać balans i dokonywać sądu nad tym. I jeżeli mamy problemy w Kościele, and where diversity of opinion is okay. A pluralizm opinii jest dobry. But yes, yeah, that's the best answer that I can give. Yeah. To najlepsza odpowiedź, jaką jestem w stanie udzielić na to pytanie. Okej, bardzo, bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze spotkać się z Tobą. Planujemy za niecałe 2 tygodnie. I do hope that we will still have a chance to meet with you one more time. We are planning that in 2 weeks, right? Yeah. Well, if you still want to have me after this, then I have it in my diary. Jeżeli wciąż chcecie się ze mną spotkać po dzisiejszym wykładzie, to mam to wciąż zapisane w moim kalendarzu. Okej. Na zakończenie poproszę Ciebie o modlitwę. To conclude, I would ask you to pray. Our gracious Father in heaven, Nasz łaskawy Ojcze w niebie, we thank you that we are your children. Dziękujemy Ci, że jesteśmy Twoimi dziećmi. And that you have accepted us with all our problems and with all our mistakes. I że Ty akceptujesz nas ze wszystkimi naszymi problemami i błędami. And you know that we are sometimes looking at our church with concern. Where are we going? I Ty wiesz, że czasami patrzymy z obawami na nasz Kościół. And how can we bring the message in such a way that it will attract people? I szukamy odpowiedzi na to, jak możemy nasze posłanie nieść w taki sposób, który przyciągnie ludzi. Help us, Father, to remain loyal to you.
Pomóż nam, Panie, abyśmy pozostali Tobie lojalni. To remain loyal to the church that we belong to, Lojalni wobec Kościoła, do którego należymy. but help us also to create a climate in the church where we can openly discuss issues Ale pomóż nam też mieć klimat, w którym możemy tworzyć w Kościele, tak abyśmy mogli problemy dyskutować, omawiać. and where we respect people also who think differently from the way we think. Żebyśmy mogli szanować ludzi, którzy myślą inaczej niż my. Bless us all this, Lord. I to wszystko, Panie, May we feel your nearness and your grace, we ask you in the name of Jesus our Lord. abyśmy czuli Twoją bliskość i prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna Jezusa. Amen. Amen. Dziękuję wszystkim za oglądanie nas i lajkujcie, dzielcie się tym, jeżeli uważacie to za pożyteczne. Do zobaczenia już w najbliższym czasie. Do zobaczenia.